Udaj się na podświetloną trasę, gdzie zacznie się prowadzenie do celu. Mamy wreszcie niezależne, samorządne związki zawodowe. Gdańsk. Miasto, które poznaje kawałek po kawałku, bo za jednym razem o zwiedzeniu całego nie ma mowy. Oto film, w którym pokazuję miejsca, które już zwiedziłem. Byłem tutaj, kiedy nad Motławą zieleniły się drzewa, kiedy jesienny deszcz obmywał pomnik poległych stoczniowców. Ale wędrówkę po tym niezwykłym mieście rozpoczniemy w poświątecznym klimacie spacerów na gdańskim głównym mieście. Cześć, witajcie. Magia świąt już powoli przemija, ale niestety pozostają kalorie. Postanowiliśmy w pierwszy dzień po świętach je troszeczkę rozchodzić, troszeczkę ich spalić. Rozpoczynamy naszą wycieczkę po Gdańsku, bo tutaj właśnie przyjechaliśmy. No i pierwszym punktem tej naszej wycieczki jest największa ceglana budowla sakralna na świecie. Bazylika Mariacka, nazywana też Koroną Gdańska. Ta świątynia budowana była przez 159 lat. Ostatnią cegłę sklepienia o godzinie 16 28 lipca 1502 roku położył mistrz Henryk Ketzel. Bazylika ma długość 105 metrów. Wspaniałe sklepienie utrzymuje się na 26 wolno stojących filarach. Wnętrza bazyliki skrywają wiele zabytków. W centralnej części znajduje się ołtarz wykonany przez mistrza Michała z Augsburga ze sceną koronacji Marii w części głównej. Sakramentum, piękna Madonna Gdańska, pieta, zegar astronomiczny. Długo można by je wymieniać i spędzać wiele czasu na ich zwiedzaniu. Ale jak to zwykle bywa, czas nas gonił. Z Bazyliki Mariackiej wchodzimy jedną z najbardziej zachwycających ulicy Gdańska, w ulicę Mariacką, która od Bazyliki prowadzi do Bramy Mariackiej przy Motławie. Na całej długości ulicy Mariackiej ciągną się przedproża. Oddają klimat i charakter zabudowy dawnego Gdańska. Spacerujący przystają, by spojrzeć na oferowaną tutaj biżuterię z bursztynów. Ta ulica przyciąga niepowtarzalną architekturą tych, którzy chcą poczuć klimat starego Gdańska i wciąga w ten niezwykły spacer tych, którzy widzą taką zabudowę po raz pierwszy. Jedno nie zmienia się tutaj od wieków. Ulica Mariacka pozostaje miejscem, gdzie spotykają się zakochani i przeciskają się turyści z całego świata. Po wyjściu z Bramy Mariackiej skręciliśmy w lewo i dotarliśmy do kolejnej ikony gdańskiej architektury, do Żurawia, najstarszego i największego z zachowanych średniowiecznych dźwigów portowych. Żuraw używany był do przeładunku i stawiania masztów na statkach. Pełnił też rolę bramy miejskiej o nietypowej architekturze. Drewniana konstrukcja liczy prawie 30 metrów wysokości. Wnętrza kryją mechanizm napędowy. Ogromne drewniane koło napędzane kiedyś siłą nóg ludzkich. Pozwalał podnieść do 4 ton na wysokość 11 metrów lub 2 tony na wysokość 27 metrów. Po przeciwnej stronie, na drugim brzegu Motławy, stoi pierwszy polski pełnomorski statek, który został wybudowany w Stoczni Gdańskiej w latach 1948-49. Ten charakterystyczny statek stojący przy Motławie to Sołdek, rudowęglowiec, który przewiózł około 3,5 miliona ton węgla, odbył prawie 1,5 tysiąca rejsów. Sołdek pływał głównie z węglem do krajów skandynawskich i Europy Zachodniej do grudnia 1980 roku. Tą kładką, która właśnie się podniosła, przeszliśmy na drugi brzeg Motławy, no i wrócimy do Starego Miasta właśnie tą drugą stroną rzeki, chociażby dlatego, żeby podziwiać piękne widoki i Żurawia, pod którym przed momentem się znajdowaliśmy. Spacer kończymy w najbardziej reprezentacyjnym miejscu Gdańska, przy Długim Targu przed dworem Artusa, miejscu spotkań kupców, gmachu giełdy oraz ośrodku życia towarzyskiego Gdańska. Przed nim stoi zabytkowa fontanna. Postać Neptuna można oglądać z każdej strony. Po takim spacerze zaczęło nam burczeć w brzuchach. W magicznym Gdańsku postanowiliśmy zjeść w magicznym klimacie.
Po tym magicznym posiłku przenieśliśmy się w czasie i przestrzeni w okolice Stoczni Gdańskiej. I sala BHP, słynna brama numer 2 i pomnik poległych stoczniowców to miejsca niezwykłe. W Stoczni Gdańskiej powstało ponad 1000 statków kontenerowców, statków pasażerskich, żaglowców w pełni wyposażonych. Ale ta stocznia, to miejsce przede wszystkim znane jest jako miejsce, gdzie walczono o polską niepodległość, o wolność. Mamy wreszcie niezależne, samorządne związki zawodowe. Pomimo tak krótkiego czasu, jaki mam na zwiedzanie Gdańska, udało mi się spełnić jedno z moich takich turystycznych marzeń, dotrzeć pod pomnik poległych stoczniowców. Bo tak jak ostatnio mówiłem, opowiadałem o mieście Gniezno, mieście przesiąkniętym historią początków państwa polskiego, tak Gdańsk jest przesiąknięty tą najnowszą polską historią. Tutaj właśnie w grudniu 1970 roku polegli stoczniowcy w walce o wolność. Ku ich pamięci stanął ten pomnik. Pomnik stanął w pobliżu bramy numer 2 Stoczni Gdańskiej. Jej bliskość od przystanków tramwajowych i doskonała komunikacja ze Śródmieściem sprawiły, że uznawana była za główne wejście do stoczni. To właśnie przez nią 16 grudnia 1970 roku zakład opuszczali strajkujący stoczniowcy. Zostali wtedy ostrzelani przez oddział wojska. Do czasu postawienia pomnika to właśnie ta brama była pierwszym miejscem pamięci o poległych stoczniowcach. Niespełna 10 lat później, w czasie strajku sierpniowego, na tej samej bramie został umieszczony portret Jana Pawła II. 31 sierpnia z bramy numer 2 Lech Wałęsa ogłosił podpisanie porozumień gdańskich i zakończenie strajku. Zbyt wiele czasu na zwiedzanie nie mam, ale słynną salę, gdzie podpisano porozumienia sierpniowe, salę BHP, muszę zobaczyć, jest czynna do godziny 18, a więc dam radę. Po przejściu przez bramę dotarłem do sali BHP, która w 1980 roku była miejscem obrad Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego. To niesamowite uczucie być w takim miejscu, które znamy z przekazów telewizyjnych. Tutaj tworzyła się najnowsza historia Polski, podpisywano porozumienia sierpniowe. Polecam to miejsce, tym bardziej, że zwiedzać tą salę można za darmo. To tutaj 31 sierpnia zostały podpisane porozumienia sierpniowe, które zakończyły wydarzenia sierpnia 1980 roku. Zanim wrócimy do centrum, przeniesiemy się jeszcze chociaż na moment na plażę w Jelitkowie. Bałtyk o każdej porze roku jest piękny i za każdym razem inny. A plaża w Jelitkowie to miejsce dla ludzi ceniących sobie ciszę i spokój. Postanowiłem odwiedzić Bałtyk, wybrałem plażę w Jelitkowie. Muszę powiedzieć, że jest piękna, szeroka, piaszczysta. Udało się być na plaży w Jelitkowie, udało się zobaczyć salę BHP, w końcu odwiedzić Stocznię Gdańską. No a teraz, na te ostatnie kilkadziesiąt minut zmierzam w stronę centrum, w stronę Starówki. Mam nadzieję, że przestanie padać i będzie można miło spędzić ten czas. Z doświadczenia wiemy już, że zabytkowe centra miast oblegane przez turystów po zmroku zmieniają swój nastrój. Nie inaczej jest w Gdańsku. Warto zarezerwować sobie czas na odwiedzenie Traktu Królewskiego także po zmroku. Po raz kolejny dotarliśmy tutaj pod pomnik rzymskiego boga mórz i oceanów Neptuna. To już koniec pierwszego vloga z Gdańska, ale z pewnością nie ostatniego. To miasto potrafi w sobie rozkochać i przyciągać atrakcjami i zabytkami, które ciężko poznać w tak krótkim czasie. A jakie są Twoje doświadczenia i wspomnienia z Gdańska? Koniecznie napisz w komentarzu. Jeśli masz pytania, także chętnie na nie odpowiem. Jeśli jeszcze nie subskrybujesz kanału, zrób to koniecznie już teraz.